Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Sytuacja naprawdę się pogarsza. Uwaga, to jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Szok! Sytuacja naprawdę się pogarsza. Uwaga, drodzy Państwo, dzisiejsze dane makroekonomiczne, które właśnie się pojawiły, są naprawdę niezwykle ważne i naprawdę zmieniają sytuację, ponieważ pierwszy wykres, który pokazuje nam sytuację na tak zwanym cotygodniowym raporcie z rynku pracy Jobless, pokazał, że te dane, które się pojawiły, były gorsze niż skrajnie pesymistyczne prognozy, ale wykres moim zdaniem jest kluczowy i najistotniejszy, ponieważ ten wskaźnik przebił także kluczowy poziom 250 000 w cotygodniowym odczycie tych joblessów, a to oznacza także, że ten wykres, ten wskaźnik zaczyna pokazywać naprawdę pogarszanie się sytuacji na amerykańskim rynku pracy. I jest bardzo prawdopodobne, że w kolejnych odczytach będziemy już ewidentnie widzieć potwierdzenie tego wskazania. Jak widzimy na tym wykresie, przez wiele tygodni nie udało się pokonywać tego poziomu 250 000, czyli sytuacja naprawdę w amerykańskiej gospodarce zaczęła się pogarszać, a to oczywiście plus dane o inflacji, bo wcześniej to miała być najistotniejsza publikacja, ale moim zdaniem schodzi dzisiaj na drugi plan, ponieważ drugą najistotniejszą publikacją były dane o inflacji producenckiej i oba te wskazania makroekonomiczne plus wczorajsze odczyty o inflacji konsumenckiej dla Stanów Zjednoczonych jednoznacznie będą wskazywały Fedowi, że należy rozpocząć naprawdę myślenie o obniżkach stóp procentowych, żeby stymulować gospodarkę, o czym za chwilę będziemy mówić szerzej, ale jeszcze mówiąc o inflacji producenckiej, widzimy, jak ona się obniża, była tak niska jak skrajnie te optymistyczne prognozy. Ewidentnie widzimy, że wpływ zachowania węglowodorów przekształca się w procesy dezinflacyjne. Widać to na tym wykresie inflacji producenckiej dla strefy euro, dla Stanów Zjednoczonych. Widzimy, jak ceny gazu wpływają tutaj na inflację. Wczoraj pojawiły się dane o inflacji konsumenckiej. Także widać, że już zachowanie ceny ropy naftowej nie wpływa bezpośrednio na procesy dezinflacyjne, ponieważ one zachowują się lepiej niż zakładały optymistyczne scenariusze, czyli procesy dezinflacyjne postępują szybciej niż wcześniej zakładano, a to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość i oczywiście uruchomi naprawdę lawinę oczekiwań co do szybkiego obniżania stóp procentowych, nie jakiegoś parumiesięcznej pauzy i wyczekiwania, tylko być może nawet szybko będzie musiał Fed działać i obniżać stopy procentowe. Te dane, które poznaliśmy wczoraj i dzisiaj, jednoznacznie na to wskazują. Inflacja spada mocniej niż zakładały prognozy, procesy dezinflacyjne następują szybciej, a dodatkowo zaczyna się pogarszać sytuacja amerykańskiego rynku pracy, czyli naprawdę to jest idealne, wymarzone wprost środowisko ku temu, żeby obserwować nastawienie rynku na spadki stóp procentowych i w pierwszej kolejności powinniśmy obserwować, że takie zjawisko będzie występowało na amerykańskich obligacjach, czyli spodziewajmy się spadku rentowności papierów, spodziewajmy się spadku rentowności obligacji innych krajów i widzimy na tym następnym wykresie, że faktycznie już te 15 minut po danych makroekonomicznych przesunęły się oczekiwania na obniżki stóp procentowych. Rynek zaczyna wyceniać być może nawet 4 obniżki o 25 punktów bazowych w tym roku, czyli o 1 punkt procentowy. To jest bardzo, bardzo wyraźnie. Praktycznie od stycznia rynek nie wyceniał takiej skali obniżek stóp procentowych. To jest oczywiście pochodna tych wszystkich informacji, które się pojawiły i prawdopodobnie wkrótce będziemy świadkami przesunięcia jeszcze bardziej ewidentnego w kierunku nastawienia na obniżki stóp procentowych. Jaka powinna być reakcja w tym wypadku? Powinien się osłabić amerykański dolar, powinna nastąpić równolegle presja na to, żeby pozbywać się akcji na Wall Street, ale ten kapitał, jeżeli faktycznie euro-dolar pójdzie w górę, może
przyczynić się do tego, że rynki wszystkie inne poza Stanami Zjednoczonymi będą się trzymały w miarę na optymistycznych poziomach, natomiast największa negatywna reakcja wystąpi w Stanach Zjednoczonych. No i zobaczymy, jaki jest w takiej sytuacji wpływ tego zachowania w Stanach Zjednoczonych, indeksów giełdowych i reszty świata, ponieważ takie środowisko, które teraz występuje na danych makroekonomicznych, może uzasadniać jakąś większą korektę spadkową na indeksach giełdowych w obawie właśnie, że te joblessy jednoznacznie już sygnalizują, że teraz w momencie, kiedy żyjemy, amerykańska gospodarka wchodzi w recesję, a te dane z rynku pracy są takim najlepszym wyznacznikiem, który co tydzień nas informuje o sytuacji, więc oczywiście taka faktyczna recesja może być wkrótce uwzględniona przez ceny papierów wartościowych, zwłaszcza że zbliża się bardzo dużymi krokami czerwiec, a w takim wypadku rośnie także ryzyko tego, że nie dojdzie do porozumienia w sprawie sufitu długu i CDS na amerykański dług już sygnalizują, że prawdopodobieństwo bankructwa Stanów Zjednoczonych zbliża się do 3%, drodzy Państwo. Na przestrzeni historii widzimy, jakie to były odczyty w sytuacjach, które były podobne na przestrzeni historii, a teraz te wskazania są najwyższe w ogóle od być może od samego początku historii nie było tak dużego prawdopodobieństwa niewypłacalności, dlatego też rynek może się na tym koncentrować, dlatego też rośnie jednak prawdopodobieństwo jakiejś korekty spadkowej na amerykańskich papierach wywołanych właśnie tym, a na następnym wykresie widzimy spread między tymi najkrótszymi papierami, czyli miesięcznymi, a dziesiątkami i także widzimy, jak jest teraz odchylenie i mocny ruch na tych krótkoterminowych papierach, czyli na tej najbliższej części krzywej dochodowości, ponieważ w zestawieniu z tym, jak zachowują się krzywe dochodowości w oparciu o papiery 5 i 30-letnie, tutaj widzimy astronomiczną różnicę. Więc te dane, które poznaliśmy dzisiaj i jutro, jednoznacznie będą zachęcać Fed do działania i pytanie jest takie, czy recesja w amerykańskiej gospodarce teraz się rozpoczyna, czy sytuacja naprawdę się pogarsza w gospodarce i co zrobi Fed. Warto będzie śledzić te wydarzenia, one będą miały bardzo duże znaczenie. No i w tym wypadku, drodzy Państwo, jeżeli jesteśmy w temacie podwyżek, obniżek stóp procentowych i decyzji Fedu, zachęcam do tego specjalnego raportu podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconego temu, czy koniec podwyżek to początek recesji amerykańskiej gospodarce. Warto się z tym materiałem zaznajomić, także z innymi, które są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Drodzy Państwo, procesy dezinflacyjne zachodzą także w Chinach. Poznaliśmy dzisiaj dane o inflacji w Chinach. Widzimy tutaj nie tylko dezinflację, ale także deflację na tym wskaźniku inflacji producenckiej. Widzimy, jak zachowują się chińskie obligacje i prawdopodobnie to także jest sygnał, że cały świat teraz będzie poszukiwał bezpieczeństwa, ale te obligacje będą na topie. W sytuacji dezinflacji, obniżania się tempa inflacji, deflacji w niektórych częściach, obligacje są bardzo fajnym instrumentem, dlatego też rośnie naprawdę prawdopodobieństwo, że się spełni ta prognoza, którą zawarłem 1 stycznia w tym roku na cały 2023 rok, że ten rok będzie rokiem obligacji i na chwilę obecną to właśnie się teraz dzieje i materializuje. Jeżeli chodzi o banki centralne, poznaliśmy dzisiaj także decyzję Banku Anglii w sprawie stóp procentowych. Podwyżka o 25 punktów bazowych była spodziewana. Widzimy, że rynek oczekuje dalszych podwyżek stóp procentowych i że nawet 50 punktów bazowych będzie tych podwyżek do, powiedzmy, września. Natomiast jakaś reakcja na funcie brytyjskim jest umiarkowana. Zobaczymy, czy funt brytyjski będzie reagować. Natomiast widzimy także, że te podwyżki nie sprawiają, że brytyjskie obligacje 10-letnie przekraczają poziom 4%. One zaczynają się zbliżać, testować te poziomy maksymalne w tym roku, ale jakoś nie widać chętnych do tego, żeby przebić ten poziom. I to moim zdaniem także jest efekt tego, że rynek już nastawia się na pauzę, na pivot, na potencjalne obniżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, że procesy dezinflacyjne docierają także i będą docierać do Wielkiej Brytanii. Stąd też, jak widzimy na oczekiwaniach co do przyszłej stopy procentowej, implikowana stopa procentowa mówi jeszcze o 50-punktowej podwyżce do listopada w tym roku, natomiast że w marcu w przyszłym roku ma być pierwsza obniżka o 25 punktów bazowych. Na chwilę obecną dla Wielkiej Brytanii takie są wskazania tego
tego wskaźnika, który jest pokazany na wykresie w tle. I co jest także bardzo interesujące, na co natknąłem się dzisiaj, to raport o oczekiwaniach inflacyjnych w strefie euro w marcu. Co jest bardzo interesujące, te oczekiwania poszły w górę i ten wykres, myślę, że będziemy do niego wracać, ponieważ te oczekiwania naprawdę bardzo dynamicznie poszły w górę. Czego się obawiają, czego się boją? Być może raport był robiony na skraju marca i kwietnia, kiedy na samym początku kwietnia bardzo mocno poszły w górę ceny ropy naftowej. Może moim zdaniem taka jest interpretacja tych odczytów, które teraz widać w tle. Zobaczymy, jak zachowa się cena złota, ponieważ te dane, które poznaliśmy, sygnalizują i zwiększają prawdopodobieństwo, że cena złota pójdzie w górę. Prawdopodobnie także będziemy świadkami podobnego zachowania ceny srebra. Natomiast moim zdaniem warto także monitorować zachowanie ceny miedzi, która dzisiaj o poranku momentalnie pokonała poziom $8400, a w takiej sytuacji doszło do wybicia dołem z tej konsolidacji i to jest zła informacja dla popytu na ryzyko, więc indeksy giełdowe mogą w takiej sytuacji reagować spadkami, obawiając się spowolnienia gospodarczego w całym świecie i spadku po prostu popytu. Zobaczymy, czy faktycznie rynek akcyjny będzie dyskontować spowolnienie gospodarcze, które dzisiaj te dane jobless niosą i sytuacja naprawdę się pogarsza na rynku pracy i te dane, od tych właśnie danych dzisiaj rozpocząłem ten komentarz. No i zobaczymy, co dalej na Bitcoinie. Teoretycznie wyprzedaż ryzyka powinna pociągnąć za sobą spadki Bitcoina, ale jak widzimy, jest on na mocnym wsparciu, dlatego też jako że Bitcoin żyje swoim własnym życiem, może się pojawić taka sytuacja, że nagle pójdziemy w górę, więc do czasu utrzymywania się nad wsparciami sytuacja sprzyja także scenariuszom prowzrostowym na Bitcoinie. I na koniec poświęcony dział polskim aktywom, które jeżeli amerykański dolar nie zacznie się umacniać, czyli euro-dolar nie zacznie spadać, to ta presja na polskie aktywa cały czas powinna występować. Dynamika umocnienia krajowej waluty w ostatnich nawet godzinach wprost imponuje. Widać to na euro i na dolar złotym. Bardzo podobna sytuacja, chociaż nie analogiczna, jest na kursie węgierskiego forinta, gdzie także mamy roczne minima, więc widzimy, że te zachowanie euro-dolara wpływa na wszystkie waluty naszego regionu. Przede wszystkim kapitał jest kierowany ku polskim obligacjom, co widać, ponieważ testujemy właśnie teraz styczniowe poziomy minimalne rentowności. Jest ogromna szansa, że je pokonamy, że rozpocznie się następna fala hossy polskich obligacji i że one będą teraz takim topowym instrumentem, który będzie dawał najbardziej oczekiwaniom dodatnią stopę zwrotu przy najmniejszym ryzyku, ponieważ jeżeli się pojawi jakiś impuls spadkowy na indeksach giełdowych, może on także dać nam odsunięcie się od oporów na indeksie WIG20, ale przy braku perspektyw jakiegoś większego spadku na euro-dolarze, to ja osobiście nie spodziewam się jakiejś głębszej korekty na giełdzie papierów wartościowych, ponieważ inwestorzy by wykorzystywali nawet kilkuprocentowy spadek do po prostu akumulacji polskich akcji, które są niezwykle interesujące i bardzo, bardzo teraz dobrze wycenione. I drodzy Państwo, czy sytuacja naprawdę się pogarsza na rynku pracy? Będziemy to monitorować, zobaczymy, jak rynek dzisiaj zareaguje. Patrzę przede wszystkim na rynek akcyjny, patrzę na amerykańskiego dolara, obligacje i oczywiście także na rynek surowcowy, w tym wypadku na złoto i na cenę miedzi. Dziękuję, drodzy Państwo, za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do tego specjalnego materiału podlinkowanego w opisie i w komentarzu poświęconego temu, czy koniec podwyżek to także początek recesji amerykańskiej gospodarce. Przypominam, on jest tam na dole w komentarzu i także w opisie. Zapraszam jutro o poranku na poranny wpis. Życzę dużej dodatniej stopy zwrotu i oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Do zobaczenia. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.